Ja cię postrzegam jako bardzo spokojną osobę, taką bardzo No, zrównoważoną. nie, no to- I teraz nie wiem, czy tam się gotuje w tobie, tak reagujesz? To jest wszystko w środku? To są olbrzymie emocje. Tam się gotuje, tam jest złość i to tak ładnym słowem operując. No przede wszystkim agresja w jakiś sposób, jakieś tam bicie, uderzanie, autoagresja. Mam zasoby, żeby to życie w jakiś sposób układać i myśleć o sobie, chociaż no teraz no mało jest mnie. Co jak odejdę? Co dalej? Dzień dobry. To podcast Fundacji 515 km Halo tu Autyzm. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce, które pozwoli odnaleźć się w gąszczu informacji. Będziemy zapraszać do rozmowy specjalistów, ale też osoby w spektrum autyzmu, ich rodziców. Mamy nadzieję, że będziecie nam również polecać, kogo chętnie byście usłyszeli czy zobaczyli. I w ogóle zachęcam do tego, żeby dawać znać, że jesteście z nami, że słuchacie, oglądacie, lajkujcie, subskrybujcie, no i piszcie komentarze. A dzisiaj w studio Piotr Wróbel, Dzień dobry, witam, cześć. założyciel Fundacji 515 km, ojciec Mii i Jana w spektrum autyzmu, no, sprawca całego zamieszania, tak muszę powiedzieć, autor projektu Halo tu Autyzm, ale też innych projektów fundacyjnych, o których będziemy rozmawiać w dalszej części rozmowy. Bardzo się cieszę, że dałeś się namówić na tę rozmowę. My spotkaliśmy się na nagraniu w 2017 roku, kiedy ruszałeś nad morze pieszo z Katowic. Akcja nazywała się właśnie 515 km dla Iana. Potem były kolejne. San Marino 1088, była trasa jednodniowa z Mysłowic do Krakowa. Ostatnio Chorzów, Opole. Twoja droga jest długa, wyboista. Gdzie zaczynałeś i gdzie jesteś teraz? No to musimy się cofnąć troszkę wstecz. No mam, jak to się mówi, dziury w pamięci troszkę. Wielu rzeczy nie pamiętam i muszę sobie jakoś je odświeżyć czasem, ale gdzie byłem? No w zupełnie innym miejscu niż dziś. Dalej jestem jednak w tym samym, dalej mało wiem tak naprawdę. Wiem wiele więcej niż wiedziałem, ale też ponieważ moje dziecko jest już dużo starsze, no to też zupełnie inne wyzwania przede mną i inne bolączki, lęki, że tak powiem. No, to jest proces. Droga jest procesem i już teraz nie patrzę, że jedna trasa się różni od drugiej. Owszem, różni się jakąś tam świadomością, ale każda z nich no jest nieistotna tak naprawdę. W sensie ta droga, te kilometry to raczej ten odcinek pomiędzy pierwszą trasą a dniem, w którym tutaj rozmawiamy. To jest jakaś droga. Te wszystkie twoje wyprawy miały na celu popularyzację, prawda, szerzenie wiedzy na temat autyzmu, ale też promowanie zbiórki na Iana. Ian dziś ma 12 lat, jest z nami. 13. Jest z nami w studio, możecie go czasami słyszeć, ale muszę powiedzieć, jest z nami już którąś godzinę, świetnie sobie radzi. No świetnie sobie radzi, no to też jest jakby ta praca włożona, bo no nie wiem, no kilka lat temu byłoby to nie do zrobienia. Musiałbym wziąć opiekę i kogoś, kto by mi pomógł i wtedy Jan by po prostu no, był pod opieką, a teraz jest tu i czeka. Cierpliwie czeka, co... No, nie można powiedzieć, że cierpliwość jest jego najmocniejszą stroną. Kiedy się poznawaliśmy, właściwie kiedy się poznaliśmy, Jan był małym chłopcem, 5-latkiem. I miałam wtedy takie poczucie z twojej opowieści i tego, jak wyglądała wasza rzeczywistość, że jest bardzo dobrze zaopiekowany, że dużo wiesz na ten temat, że... I pewnie tak było, ale teraz z perspektywy czasu wiesz, że wiedziałeś mniej i jakby do tego, co
wiesz teraz, no dochodziłeś po prostu, więc o tym proszę opowiedz. Mhm. Jak Dlatego zmieniłeś dzisiaj- swoje podejście? Dlatego dzisiaj uważam, że wiem mało, bo wtedy ja nie mówię, że wiedziałem wtedy, że wiem dużo, tylko to ty miałeś takie wrażenie, bo ja nigdy nie powiedziałem, wiem wszystko. Ale to była prawda, że był zaopiekowany, prawda? Był w jakiejś terapii i tak dalej. Więc co się zmieniło od tamtego czasu? Jakie przekonania odrzuciłeś, a na rzecz których, na jaką stronę przeszedłeś, tak bym powiedziała, jakie stosujesz? Stronę, no bo to wszystko zależy, no wtedy były inne wyzwania, to było małe dziecko, słodziutkie dziecko. Nie mówię, że nie jest jakby teraz i tak naprawdę było trzeba iść do przodu z terapią, rozwojem mowy i tak dalej. No bo nie oszukujmy się, no przychodzi diagnoza, to niby wiesz o co chodzi, ale nie wiesz i na początku wypierasz, że nie ma pomocy, nie ma ratunku. No ale to nie jest choroba. Nie da się tego wyleczyć i to zostanie, ale najpierw się trzeba z tym pogodzić. Czyli miałeś taki moment na początku, Tak. że wyzdrowieje, tak? Minie. Tak, oczywiście. No przecież popatrzymy w internet, no dzieją się różne rzeczy. No ja generalnie studiowałem pedagogikę i miałem nawet praktyki z dziećmi z bardzo głębokim autyzmem i no nie mogłem tego porównać. Tutaj dziecko, które no, ma tam oczywiście opóźniony rozwój mowy i tak dalej, a tutaj dzieci, które siedzą i się kiwają i no, to nie to, nie? Nie dotyczy mnie to, nas. To nie mnie, dotyczy. to mnie nie dotyczy, nie? Więc no, nie myśli się aż tak bardzo do przodu. Poza tym to, co mi jakoś doskwierało, to brakowało przewodnika takiego w tej drodze. No bo każdy gdzieś tam coś mówił, jeden terapeuta to, drugi to, trzeci jeszcze coś innego, plus internet. To było chaosem. To było szukaniem rozwiązań, łapaniem się wszystkiego, a teraz działam troszkę inaczej. Działam bardziej jakoś tak systemowo. Jest to bardziej przemyślane. Ale to, co się zmieniło, a jest kluczowe, to przestałeś ty podążać za Janem, a zacząłeś być ty przewodnikiem. I Jan podąża za tobą. To jest ta metoda, którą wprowadziłeś w wasze życie. Tak, no i to nie było łatwe, dlatego że no, wcześniejsze metody po prostu w jakiś sposób nie działało. To Ian dyktował warunki. No bo to się myśli tak, jest dziecko, ma autyzm, no i trzeba mu dać tą miłość, opiekę, wsparcie i tak dalej. Ale z drugiej strony to on tym życiem przewodził. To życie było podporządkowywane pod niego. I w sumie dalej jest, ale troszkę inaczej, nie? Bo też doszedłem do momentu, w którym sobie uświadomiłem, że no ja też jestem. To też nie jest na zasadzie, a teraz odwracamy rolę i będziemy na moich zasadach. Tylko te zasady to jego bezpieczeństwo i na początku, jak dowiedziałem się, że muszę się no, troszkę odciąć emocjonalnie, bo to już nie jest dzidziuś, to nie jest małe dziecko, tylko to jest nastolatek i nie może być traktowany jak małe dziecko. To nie było łatwe i pamiętam, jak pierwszy raz wchodząc w terapię behawioralną, pojechaliśmy do parku, gdzie Jan miał tam wytyczony szlak. No bo my chodziliśmy jego trasami, jak trasa nie szła po jego myśli, no to się wkurzał tak naprawdę. I ten pierwszy raz Ian stwierdza, że skręca w prawo. Ja mówię, nie, Ian, idziemy w lewo. Tak można powiedzieć troszkę złośliwie, tylko ja bardziej wprowadzałem tą metodę w takich no, troszkę laboratoryjnych warunkach, nie? Że nie od razu idziemy gdzieś do sklepu, do centrum handlowego, czy do jakiegoś miejsca, gdzie jest dużo ludzi i to testuje, tylko w takich bardzo warunkach, w których no, mogę sobie potestować,
że jak się powścieka, no to się po prostu powścieka. No a z jaką reakcją to się spotkało? Te nowe zasady? Nowe porządki? Bardzo szybko w to wszedł. To też było związane z wejściem w jakąś tam farmakoterapię odpowiednią, bo niepołączenie tych dwóch elementów to by nie zadziałało. To po prostu no, byłby Armagedon po prostu bez leków i też dobieranie leków dość długo trwało i tak dalej. No i to nie ukrywam, ten moment, kiedy się nagle zaczęła ta agresja i te leki nie działały, no to był trudny moment. Taki naprawdę, że to może być ciężkie. Czyli kiedy by doszły takie elementy, czy takie zachowania, które ci uświadomiły, że no jest poważnie, to nie minie, trzeba jakby trochę dostosować, przemodelować życie. Co się pojawiło? Jakie zachowania ci to uzmysłowiły? Zachowania Iana. No przede wszystkim agresja w jakiś sposób, jakieś tam bicie, uderzanie, autoagresja. No ja sobie poradzę, kiedy on próbuje i jestem w stanie go przytrzymać, prawda? No ale no, w życiu się tak nie da, no poza tym no nie chcę tak w ten sposób żyć. No i ta agresja tak naprawdę, no bo dobra, możemy rozwijać komunikację i tak dalej, ale no jest problem no, z takim zwykłym życiem, nie? Bo wszystko inne tak można przełknąć w jakiś sposób i się z tym pogodzić, ale tutaj no już jest trudne, bo to już wpływa na życie no, wszystkich, nie? No właśnie, jak wygląda wasze życie? No jest taki trochę może skomplikowane. Ja to nazywam, że na etapie jakimś przejściowym, że znowu nastąpi jakieś przemodelowanie tego życia. Myślę też o przyszłości jego, nie? Co będzie później. No bo o tym już kiedyś rozmawialiśmy, nie? Co potem, jak? To jest zawsze dotykające najbardziej no, wszystkich rodziców, a szczególnie dzieci niepełnosprawnych, czyli no co jak odejdę? Co dalej? Kiedy o tym rozmawialiśmy, kiedy Ian miał 5 lat, to też miałam takie poczucie, że jest w tobie dużo nadziei, że będzie wysoko funkcjonował. Że takie były wtedy cele. Musiałeś zmienić swoje myślenie. Kiedy sobie uzmysłowiłeś, że no nie będzie całkowicie samodzielny? No to jest kolejny ten etap procesu, nie? Że walczysz, bo wydaje ci się, że coś zrobisz i on może być w jakiś sposób funkcjonujący, samodzielny. No ale no nie wyobrażam sobie w tej chwili, żeby była taka sytuacja, że Jan nagle, no tato, wyprowadzam się z domu, idę do pracy. Więc no trzeba robić jak najwięcej, żeby był jak najbardziej samodzielny. I to jest taka trochę praca bez, no być może nagrody na końcu. Po prostu no, robisz wszystko, co możesz, ale nikt ci nie powie tutaj, proszę, gwarancja, 100% skuteczności. To zadziała. Tu nie ma 100%. Starasz się, żeby jak najwięcej rzeczy robił sam. Ubieranie na przykład. Jakby widzę, że wskazujesz mu też pewne działania. Wiesz, że potrafi to zrobić. Tak. Więc pokazujesz mu to. No, wcześniej było podążanie za dzieckiem i on sobie to łatwo wykorzystuje, jak może. No, on dba o siebie tak naprawdę. Jeśli ktoś może coś zrobić za niego, poza może jedzeniem, rzeczy, które lubi, no to z tego skorzysta. I to jest takie, no, bo biedne dziecko, trzeba mu pomóc i tak dalej. No to jest takie, jak ktoś coraz tego słucha, to myśli sobie, no to jest logiczne. No nie, jak się jest rodzicem, to ciężko czasem tak. Janku, Dołączył usiądź do nas proszę, Jan. dobrze? A my kontynuujemy. Bardzo ważna jest generalizacja, czyli zmiany, które ty wprowadzasz, schematy, które wprowadzasz, powinny być powielane przez inne osoby, które również opiekują się Ianem. Jest to szczególnie trudne w przypadku, kiedy
oddajesz dziecko do jakiejś placówki na dzień, czy w przypadku, kiedy dzieli się opiekę, i tak też jest w twoim Tak przypadku. jest. Mm, Powiedz proszę, dlaczego ta generalizacja jest taka ważna i tak trudna do wprowadzenia w praktyce? No jest trudno, no bo jeśli jest dwójka rodziców, no to w ogóle rodzice mają często inne wizje na dziecko, inaczej to postrzegają. Generalnie, nie? Jak się wychowuje dziecko, no to no jakiś tam powinien być... Konsekwencja. Tak, konsekwencja, jakiś wspólny front tak naprawdę. Plus jest szkoła, plus są terapie, plus są inne miejsca, w których Ian przebywa, plus są dziadkowie i w każdym tym miejscu są inne zasady, ale no nie skontrolujesz wszystkiego, prawda? Dziadków na pewno nie. No dziadków nie, ale no tam ostro walczę, bo wiem o co jest gra tak naprawdę. Bo ja mogę to zostawić, no tu jest taka strefa, w której można wszystko, tylko jeśli to wszędzie nie będzie działać, no to jeśli mamy jakieś odstępstwa od reguły, no to gdzieś się to wysypie. No bo to jest z drugiej strony tak, że wykonujesz jakąś pracę i później w innym miejscu ta praca nie jest wykonywana. Dlatego dla mnie bardzo ważna jest współpraca ze szkołą i no dość częste spotkania z panią psycholog. Właśnie jak to można, żeby to działało. No to jest trochę takie zarządzanie, bo są też terapeuci, oni też jakieś rzeczy wprowadzają, więc trzeba przekazywać, że to tu jest robione tak, to tutaj zmieniamy, a tutaj nie dajemy mu czegoś, bez przykładu teraz. I to jest takie trochę zarządzanie przedsiębiorstwem, w którym jest wiele indywidualistów, można powiedzieć. A co byś doradził rodzicom, którzy może są na takim etapie, na którym ty byłeś, właśnie tego poszukiwania, jak dostosować tą metodę do dziecka, bo przecież mówimy o całym spektrum. Na każdego prawdopodobnie zadziała coś innego, sprawdzi Tak się jest, coś innego. oczywiście. Warto próbować, warto szukać, dociekać. Oczywiście, że warto próbować, warto szukać. I czego mi brakuje i może brakuje mi do teraz, że nie ma jakiejś, nie wiem, odgórnej instancji, że tak powiem, instytucji, która by tak patrzyła na to z góry i patrzyła na ten rozwój właśnie pod względem tej generalizacji. Ktoś, kto nad tym czuwa, kto jest wybitnym specjalistą, bo tych wybitnych specjalistów to też nie jest tak, że ktoś jest pedagogiem i ma dyplom i już jest świetnym fachowcem, tak samo jak z lekarzami. Przecież szukamy lekarzy, prawda? No ja myślę, że sprawy nie ułatwia fakt, że jest tutaj taka różnorodność tych przypadków, że nie ma dwóch takich samych jednostek, powiedziałabym. No nie ma, że ale mówimy o całym pewne właśnie rzeczy, spektrum. no gdzieś tą pedagogikę tam stworzono, gdzieś stworzono te metody i one są przecież jakoś opracowywane, być może, bo to teraz takie gdybanie trochę, na zasadzie jakichś badań, prawda? No, wierzę w naukę, wierzę w badanie iluś tam przypadków, wierzę w doświadczenie osób, które pracują z dziećmi i wiedzą, że to zazwyczaj tak wygląda, no bo generalnie na tych wszystkich wywiadach, kiedy Ian idzie do terapeuty po raz pierwszy i jest wywiad, no to oni tak kiwają głową i pytają, a to występuje? Ja mówię tak, no więc wiedzą. I mówią, no klasyka. Więc każdy jest inny, każdy ma inne jakieś tam predyspozycje. Jeden jest bardziej agresywny na przykład, a drugi mniej. Jeden ma inny stopień upośledzenia i tak dalej. Więc ciężko no to tak zero-jedynkowo potraktować.
ale no jakieś tam schematy i zasady są. No, to się wszędzie powtarza w tych metodach, których używamy, pracujemy. Ja też no, wiele rzeczy dochodziłem w jakiś tam sposób intuicyjnie i to nie zawsze było dobre. Tak naprawdę. No przecież ta intuicja, żeby podążać za dzieckiem, no trochę w jakiś sposób no mnie zgubiła, no można powiedzieć. A żeby domknąć ten wątek, może powiedzmy, że po prostu trzeba szukać i wyłapywać to, co się sprawdza u nas i nie rezygnować, że coś nie przynosi efektów. Może po prostu powinna to być inna rzecz, Tak, inny bo element też ważna terapii. jest konsekwencja, bo wiele osób działa czasami tak, że jeśli coś nie zadziała w tydzień, no to od razu zmiana drogi. To nie jest droga donikąd. My mieliśmy duże problemy z dobraniem leków i to nie było tak, że od razu nie działa i kończymy, tylko trzeba było przez jakiś czas to przetestować i na samym końcu gdzieś tam podjąć decyzję, że no coś tu nie działa, ktoś tu nie wie, gdzie idzie tak naprawdę i trzeba zmienić lekarza. No to też jest to poszukiwanie. No teraz no już robię duży research osób, z którymi współpracuję lub po prostu od osób, którym ufam, korzystam z ich wiedzy. Bardzo oddałeś się sprawie. Jak twoje życie się na przestrzeni tego czasu zmieniło? No bardzo. Można powiedzieć, że taki przewrót i ten przewrót cały czas następuje. No, był też moment, w którym no, pracowałem, no, bo pracowaliśmy w jednej firmie, w takiej mało przewidywalnej na przykład i stwierdziłem, że no, mając jakiś tam chaos w życiu, to mając jeszcze chaos w pracy, no to może nie jest dla mnie, więc tutaj ja musiałem też sobie swoje sprawy zawodowe poukładać. A to też nie jest proste, bo z drugiej w tym chaosie też była pewna swoboda, a ja tej swobody potrzebuję. A teraz, kiedy pracuję na etacie, no to już tak są ograniczenia, prawda, bo urlop, bo to już tak sobie nie można wyjść z pracy. I no, dla mnie najlepszą opcją no, jest tak naprawdę samozatrudnienie. Wyszedłeś z inicjatywą założenia właśnie fundacji. To też jeden z tych przewrotów. Tak, to był przewrót, no bo ja już o tym wcześniej mówiłem, no to już tam 8-7 lat temu padało, że będzie ta fundacja, że to jest jakiś pomysł, a teraz ja to bardziej rozumiem jako w jakiś tam sposób pomysł na życie i jakieś zmiany, ale już no nie tylko swojego życia. No bo to trzeba poukładać w jakiś sposób i to nie jest proste, bo system nie pomaga. W sensie, żeby nie było, że w ogóle, bo teraz w komentarzach tam ludzie zaczną pisać, że jak nie, tu jest takie wsparcie i takie. Tak, jest to wsparcie, ale ono nie jest dostosowane systemowo i nikt nie patrzy na ciebie, jak zrobić, żeby pracować. No są różnego rodzaju opieki wytchnieniowe i tak dalej, ale z drugiej strony to też jest pewien jakiś tam poziom usług, który jest taką loterią. Ty już nie zawsze wybierasz, czy dostaniesz dobrego terapeutę i to jakby na co teraz patrzę, że idę do fachowców. Że nie na zasadzie coś jest, bo jest i tam idę, bo jest szansa, prawda? Bo są takie możliwości, bo tu dali dodatkowe godziny. I ja też korzystałem z takich terapii i przychodziłem do pani, bo tam miasto dało więcej pieniędzy i przychodziłem do pani i pani mówi, no i co ja z takim dzieckiem będę robić? Masz tu Jan Kredki. No to wiedziałem, że czuję, że ktoś jest w jakiś sposób niekompetentny, no to mówię, o kurczę, no to nie jest dobrze. Czyli wsparcie bywa loterią albo jest wspomaganiem
ten system może wspomagać, ale generalnie trzeba wziąć sprawę po prostu w swoje ręce i to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Tak, to jest Takie- zazwyczaj najbezpieczniejsze, tylko trzeba mieć na to środki, trzeba mieć na to zasoby, trzeba mieć dużo determinacji. I może właśnie stąd ta fundacja, bo jakby systemu nie zmienisz. Znaczy mogę próbować, prawda? Też po to jest fundacja, żeby jakoś tam wpływać na zmiany społeczne, ale po prostu muszę sobie to zorganizować sam, tak jak uważam za słuszne, chociaż owszem, wolałbym nie mieć tego problemu i w ogóle bo fajnie jest prowadzić fundację, ale z drugiej strony, gdybym miał wybór, żeby, nie wiem, ktoś inny się tym zajął i to by było ekstra. Ale tak nie jest. No. Praca pracą i te obowiązki, o których mówimy, a odbijmy na chwilę, czy ty masz jakąś przestrzeń dla siebie? Jest coś takiego u ciebie jak życie poza tym, o czym rozmawiamy? Życie prywatne? Czas dla ciebie. Teraz tego czasu nie jest dużo i ja, żeby poukładać te całe swoje życie łącznie z prywatnym, to muszę wkładać w to dużo siły i dużo energii, ale wiem, że tak nie może być zawsze i to jest jakiś po prostu taki moment, który jest trudny, bo wiesz, siedzę tu sobie taki spokojny, to też jakiś tam efekt jest zmęczenia. Ale uważam, że mam, tak. Mam zasoby, żeby to życie w jakiś sposób układać i myśleć o sobie, chociaż teraz mało jest mnie, tak naprawdę. Ale ten plan też właśnie uwzględnia mnie, że muszę przepracować jakąś rzecz z Janem i z tym przewrotem, w którym cały czas jestem, żeby potem było dobrze, nie? Żeby sobie te zasoby stworzyć, przestrzeń i możliwości. Czyli pamiętasz w tym wszystkim o sobie? Mm. Znaczy ja się tylko chcę upewnić, wiem. bo widzę, że jesteś bardzo To znaczy... zmęczony. Wiem, że jesteś bardzo zajęty. Co robisz dla siebie? Jestem tutaj na przykład teraz tak naprawdę i stworzyłem sobie możliwość, żeby tak było, bo nie ukrywam, że prowadzenie fundacji jest taką rzeczą, która raczej mnie kręci niż nie kręci i mówi i wstaję i myślę, bo Boże. Tak, to dla mnie jest w jakiś sposób i na pewno staram się odpoczywać. Nie będę tutaj teraz super oszukiwał, że dbam o zasoby i myślę, że w przyszłych podcastach my ten temat zasobów musimy poruszyć, że to jest w ogóle temat rzeka i że ci rodzice zapominają o sobie i może teraz troszkę mnie nie ma, ale ja będę i to niedługo, bo życie nie jest po to, żeby cierpieć. Takie mam wrażenie. Na pewno dużo tematów będzie tutaj wychodzić, do których będziemy chętnie wracać. I zachęcamy też słuchaczy i widzów, żeby sugerowali i pisali, czego chcą posłuchać, co chcą zobaczyć. A podczas tych długich wędrówek dla Jana, czego dowiedziałeś się o sobie? Czego dowiedziałem się o sobie? Że ten dystans do tego wszystkiego i to chodzenie jest też dla mnie. Tak. Że to był ten taki czas, nie oszukujmy, destrukcyjny tam dla organizmu. To były jakieś takie wakacje. I ja też miałem wyrzuty sumienia, że ja sobie chodzę, a dziecko jest tam i się nimi nie opiekuje, co bardzo często komentujący gdzieś mi tam podkreślają, bo taka jest świadomość, bo ja jestem rodzicem, to ja muszę się poświęcić na 1,000,000% i najlepiej w jakiś sposób zrezygnować z siebie. A przecież to jest droga donikąd. No tak, ale kiedy nie idziesz, kiedy tych akcji nie ma, to cię nie widać. Nie widać was, waszej sprawy, więc i to jest trudniejsza to jest droga. Ten naczelny tak, cel, i to jest prawda, tych wędrówek. trudniejsza droga i popatrz, idę w trasę i tam komentarze, setki komentarzy i tak dalej, dasz radę. I kończy się trasa, wracam do domu
i już tego nie ma tak naprawdę, nie? Gdzieś się tam ukrywamy i zobacz, jak wypuszczam posta gdzieś o tych programach, które powstają, no to już nie mają takich zasięgów, bo to już jest no nie takie interesujące, nie? To boli, bo to jest istota sprawy. I to, co się dzieje w domu na co dzień i ta praca poza tym i te trudne momenty i tam no już nie ma komentujących. Znaczy, to nie jest żaden zarzut, no bo jak może być, skoro nie pisze, ej, potrzebuję pomocy, bo nie daję rady. Tylko bardziej taka świadomość, że gdzieś tam już zostajesz sam, nie? Ci rodzice, którzy nic tam nie publikują, żadnych treści i tak dalej, no po prostu żyją i się z tym mierzą w jakiś sposób, nie? I to zdecydowana większość, chociaż faktycznie w sieci przebijają się rodzice, którzy opisują, jak wygląda ta rzeczywistość bardzo obrazowo czasami, ale to są jednostki. Tam najwięcej dzieje się po prostu za zamkniętymi drzwiami. I tam nie ma tego wsparcia i tu myślę bardziej o jakimś wsparciu właśnie systemowym, nie? Że tu jak dostajesz diagnozę, nie ma od razu z tym jakichś działań. I jeśli sobie nie wyszukasz, jeśli tobie nie zależy, no tak samo jest ze służbą zdrowia troszkę, nie? Że dopóki sam sobie nie poszukasz specjalistów i tak dalej, być może trafisz na jakiegoś dobrego lekarza, który cię pokieruje dalej, bo w loterii wygrałeś dobry los. A poza tym to jest loteria. Janku, proszę. Jan, idź tam się jeszcze połóż. Zaraz kończymy, dobrze? Dziękuję ci. Świetnie ci idzie. To prawda. Tobie też idzie świetnie. Tak nie do końca uważam, że to idzie świetnie. Widzę, że teraz potrafisz sobie poradzić w różnych sytuacjach, takich społecznych. A jak nauczyłeś się zarządzać kryzysami, dramatami w miejscach publicznych? No, swego czasu to był bardzo duży problem, bo mierzysz się ze swoimi emocjami, mierzysz się z emocjami dziecka, mierzysz się z emocjami innych, ale jesteś w społeczeństwie i nie każdy może na to reagować dobrze. Przypuszczam, że ciężko jest udźwignąć te emocje. No, trochę wstydu pewnie. Nie wiem, jakie emocje ci towarzyszyły. Wstyd na pewno, chociaż no, jeśli chodzi o dziecko, no to nie wiem, czy nazwałbym emocje, no ale taka trochę bezsilność. Może bardziej, że no ale no, gdzieś tam zacząłem pracować, no i teraz nawet treningowo gdzieś idziemy w miejsca publiczne i tak dalej. I powiem tak, uważam, że przy jakiejś tam dużej pracy nie mam problemu. Nie mam problemu w miejscach publicznych. Występowały, no ale w jakiś tam sposób zawsze staram to konsultować, co zrobić, żeby tego nie było. Nie jest idealnie. Konsultować z terapeutą. Z terapeutą, z osobami, które z Janem pracują, którzy się na tym znają, co mogę zrobić, żeby tak nie było, żeby... No ja uważam, że no, ten temat... Teraz to już są incydenty, w miejscach publicznych to już nawet zapomniałem, żeby coś się wydarzyło. No naprawdę, no nie pamiętam, że No, a potrafię... co robić, żeby to nie występowało? Przewidywać. Przede wszystkim wykrywać momenty, w których zaczyna się napięcie. Plan dnia jakiś, żeby to było przewidywalne. Tak jak dzisiaj tu przyjechaliśmy, powiedziałem i Jan, pojedziemy i będziesz musiał się chwilę sobą zająć sam. Więc tłumaczę, co się wydarzy, żeby to nie było takie nieprzewidywalne. Z drugiej strony, no życie, zdarzają się różne przypadki, prawda? Na przykład, jeśli gdzieś jedziemy, to może na przykład, nie wiem, opona się przebić i musimy się gdzieś zatrzymać i jest czas oczekiwania i to już no, jest nieprzewidywalna, a życie jest nieprzewidywalne, więc Jan musi być na takie sytuacje przygotowany. A jak ty się nauczyłeś jakoś odgradzać od tych emocji?
Czy miałeś takie momenty, że dochodziłeś do tego swojego skraju? Bo ja cię postrzegam jako bardzo spokojną osobę, taką bardzo No, zrównoważoną. nie, no to- I teraz nie wiem, czy tam się gotuje w tobie, to znaczy nie jesteśmy w takich sytuacjach, żeby to obserwować, ale tak reagujesz, że to jest wszystko w środku? No tak, no, to są olbrzymie emocje. Tam się gotuje, tam jest złość i to tak ładnym słowem operując. Tam jest jakieś poczucie beznadziei często i z drugiej strony to jest emocja i ona przeminie. I tak to działa, ale to też było duże odcięcie od siebie, żeby tego nie przeżywać, mimo że to było trudne. Z drugiej strony, kiedy to zaczynało w jakiś tam sposób działać ta praca i miałem być zen, to byłem zen. Ale że odcięcie od siebie chwilowe? takie chwilowe odcięcie i przeżyć te emocje, załatwić jakąś rzecz. No tych emocji jest coraz mniej, no bo mniej jest naprawdę mniej sytuacji kryzysowych, nie? Że no kiedyś to był po prostu problem, że no już gdzieś tam było grożenie, że Ian wyląduje na nauczaniu domowym. Może być ciężko, nie? Że oni też tam nie chcą cierpieć pracownicy, to jest logiczne i zrozumiałe. Z drugiej strony rozumiem ich oczywiście, Okej, czyli ale też muszę zrozumieć siebie, że z drugiej strony, no to co? Czyli szkoła sygnalizowała tobie i ty tutaj musiałeś przejąć jakąś odpowiedzialność No tak, znaczy i nie zarządzić mówię, że tym. szkoła nic nie robiła, bo akurat Ian uczęszcza do szkoły, która jest bardzo dobra i tu bardziej pokazuje jakby skalę, że muszę też zrozumieć innych, że to nie jest ich dziecko i postrzegają zupełnie inaczej. No zresztą dla mnie to też był problem w domu tak naprawdę. To po prostu nie było wiadomo, co robić i jak tu zbudować znowu jakąś drogę, jakieś wyjście z tej sytuacji, żeby to się dało ułożyć. I tu nie ma na zasadzie takiej, o, genialny plan, robię to, tylko zadziała lub nie zadziała. No dlatego nie bez powodu powiedziałam na początku, że ta droga jest długa i wyboista, no bo taka naprawdę jest dosłownie. Tym bardziej podziwiam, w jakiej jesteście dzisiaj i relacji i jak sobie radzicie. A właśnie a propos tej relacji, no bo nie usłyszysz dziękuję, nie? Ale są jakieś takie przejawy, nie wiem, wdzięczności, takie zachowania czy sytuacje, które ci oddają ten trud i wysiłek? Tu się należy zastanowić, czy one są potrzebne. Czy to dziękuję jest w ogóle potrzebne. To znaczy byłoby super, ponieważ by jakiś objaw empatii tak naprawdę i z tego bym się cieszył. No Ale wiesz, rodzice w jakiś co sposób są rozczula- dla dzieci, nie? I taka jest z kolei rzeczy, a nie odwrotnie. Ale wiesz, co rozczula rodzica, jak to dziecko przyjdzie, nie wiem, przytuli się, powie jakieś dobre słowo, jakieś kocham. To Tak. tego I rodzaju dziękuję, w cudzysłowie to miałam na tak, myśli. i ja się czasem zastanawiam, ile w tym jest emocji tak naprawdę, bo tu nie mam pewności, czy to są emocje, ale zauważam jakieś takie elementy empatii. No kocham cię, usłyszałem. Albo nie płacz. To takie sytuacje, tylko z czego to wynika? Czy to jest empatia? No, Jan bardzo często chce się przytulać, ale to przytulanie to bardziej takie chodzi o napięcia, likwidację u niego. Ale nie wiem, jak jest. No, to jest na pewno nie robię tego za dziękuję, nie? Nie, no jasne. Aczkolwiek bardzo jasne. bym się ucieszył, gdyby powiedział dziękuję i że rozumie, jaka to jest sytuacja. To bardziej tak, nie? Mhm. To było największe podziękowanie, nie? Dla mnie, że to zadziałało i teraz będzie inaczej. Ale myślę, że jak spojrzysz na przykład z perspektywy, ile przeszliście, do jakiego momentu doszliście, no to może być takim, szukam słowa, nie chcę powiedzieć zadośćuczynieniem, ale no taką rekompensatą, czymś takim, że się udało, że jesteśmy w tym momencie, że widzę, że warto. Taką motywacją Tak, może. no to ja cały czas widzę, że warto.
No, jest taka jedna z metod zapisywania rok do roku tego, co jest i sprawdzanie tego rok później, bo to jest tak jak z wzrostem dziecka. Rodzice nie widzą, prawda? Przyrostu, tylko od czasu do czasu widzą, że urósł. I ja też nie widzę, ile zostało zrobione, aczkolwiek mam świadomość, że przez ostatnie 2 lata zostało zrobione, no teraz jak powiem, że bardzo dużo, no to mogłem zrobić więcej, tak sobie powiem tak naprawdę, ale patrząc na jakiś postęp i tym, co było, no to bym mógł nawet powiedzieć, że to był przełom. Duży przełom. Kiedy ułożyłeś, można tak powiedzieć, sprawy z Janem, odnalazłeś waszą terapię, odnalazłeś w tym siebie, to czy wtedy przyszedł taki moment spojrzenia na pozostałych członków rodziny? Masz córkę Miję i do tego dążę, że tutaj też jest temat do zaopiekowania się nim rodzeństwo. I to projekt też fundacyjny, inspirowany właśnie twoim rodzicielskim Prawdziwym życiem. doświadczeniem. Historia na faktach. Dokładnie, no to jest jakiś tam moment, gdzie to nie jest tak, że był i Jan i nie było mi, Oczywiście. żeby było jasne, to tak nie działało. Tylko z drugiej strony, no zawsze jest ten słabszy i starasz się jakoś jemu pomagać, no ale zapominasz o tym, który nie jest słabszy i gdzieś tam no, on zaczyna być w jakiś sposób, no bo czuje się odrzucony, czuje się z boku, to jest wstyd jakiś no i tego też tak nie widać od razu tak naprawdę, bo wydaje ci się, że dziecko jest zaopiekowane, a później wygląda na to, że nie, że radzi sobie z jakimiś tam emocjami i ma prawo je przeżywać i ma prawo to widzieć inaczej, ma prawo się wstydzić, ma prawo wyrażać złość i ma prawo mówić rzeczy i nie powinno się za to w jakiś sposób, nie powiem karać, ale dać się wyrażać. Że powinno dać się wyrażać prawdziwe emocje, a nie mówić, no ale on jest niepełnosprawny i tak dalej i ty musisz dostosować życie. Nie, no bo każde z dzieci ma prawo mieć swoją przestrzeń i może nie tak sobie to wyobrażały, prawda? A trochę no, nie miały wpływu, żeby ta przestrzeń wyglądała inaczej. Stąd ten projekt obok siebie, żeby utworzyć grupę wsparcia dla osób, które mają rodzeństwo w spektrum, bo to są duże emocje, bo jeśli dla rodziców to jest ciężko, to dlaczego nie dla innych dzieci? Nie? To dla nich to już jest w ogóle, bo mają nieukształtowany jeszcze system emocjonalny, nie wiem, czy to właściwe wyrażenie, i mogą tego nie udźwignąć i potrzebuje, żeby ktoś się nimi też zaopiekował. I z drugiej strony ten projekt no nie ma, znaczy ja nie znalazłem nigdzie, żeby taki projekt istniał, a to jest bardzo ważne, no i też jakieś tam informacje z otoczenia dostaję od osób, które no z podobną historią, że no tak, to jest ważne i to było potrzebne, tylko to się zauważa po czasie. I teraz się może trochę potłumaczę, ale to tak łatwo powiedzieć z zewnątrz, nie? Tak patrząc, oceniając i tak dalej, że rzeczywiście to może być jakiś, że powinienem to zauważyć i tak dalej, ale no jak się jest w środku tego, jakby to nazwać, kiedyś może bym nazwał Armagedonem, ale jest się w środku, to nie widzisz tego tak z dystansu. To wydaje ci się, że to tak powinno być, bo też masz jakieś tam określone cechy osobowości i wydaje ci się, że wszyscy powinni postępować w ten sam sposób. A tak nie jest. I zauważasz po czasie. I to już jest nauka na błędach kolejna. Może po prostu nie starcza już energii i ten system jest rodzica przepełniony do tego, żeby zauważać potrzeby wszystkich dookoła. Chociaż może to nieładnie tak mówić, bo nie zauważać potrzeb swojego dziecka. No. Ale widać, jest to powszechne.
bo sami zauważyliście, że potrzeby są, nie tylko wokół ciebie, ale szersze i że nie ma na to odpowiedzi, więc to też trochę takie systemowe działanie. Ruszacie z rekrutacją na terenie Mysłowic i okolic. Do grupy pilotażowej. Można się jeszcze zgłaszać? Oczywiście, że można się zgłaszać. No, w zasadzie teraz ta kampania jakby informująca wystartowała. To nie jest proste, bo młodzież, do których to jest adresowane, może nie wie, że to jest problemem. To już musi mieć jakąś świadomość. No bo po co mi to tak naprawdę? Co będę gdzieś tam chodzić, nie? I jeszcze w okresie buntu, bo I że, do takiej grupy... no właśnie, bo to mi jest niepotrzebne tak naprawdę, no bo tu nie ma świadomości, że w przyszłości, w dorosłości gdzieś tam się to skończy na terapii i tak dalej, nie? Więc nie będzie to łatwe, ale no to będzie do zrobienia. Uważam, że te wszystkie zdobycie pieniędzy na to, zdobycie fachowców, miejsca i tak dalej, to jest pikuś w porównaniu z tym, że ktoś się jeszcze musi zgłosić i są już te pierwsze zgłoszenia, co mi już tak dało, że to się uda, po prostu. No to możemy zachęcić do tego, jeśli znacie takie osoby w swoim środowisku lub takie osoby nas oglądają. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie 515km.org, na naszych stronach, mediach społecznościowych, ale na pewno też w opisie. Macie jeszcze jedną bardzo taką ciekawą inicjatywę fundacyjną, Niebieską Przestrzeń. Ona na razie nie jest bardzo rozwinięta, to taki projekt na potem, ale już teraz możemy zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt, czyli wizyty medyczne osób w spektrum. To też jest przygoda, wyprawa. No przygoda, wyprawa, ja już tego nie nazywam przygodą, bo tych przygód już trochę w życiu było. Jasne, no nie były to łatwe wizyty, trzeba dostosować po prostu taką wizytę medyczną do możliwości osoby w spektrum autyzmu, a na to nie było, ty masz takie doświadczenia, przestrzeni, chęci może czasami ze strony lekarzy nawet? Tak, no bo to jest czas, jesteś kolejnym pacjentem, na którego lekarz ma 15 minut. Musisz czekać w kolejkach, bo wszyscy czekają, a nie ukrywajmy, że większość osób w spektrum, no jednak ta cierpliwość nie jest jakąś ich, w zależności od oczywiście typu osobowości, najmocniejszą stroną, nie? I trzeba się mierzyć, a jeszcze jeśli masz problemy w tym momencie z agresją, no to co później? Albo nie jesteś w stanie prostych badań, typu badanie stetoskopem. Musisz kombinować, jak przygotować dziecko do USG, że nawet pomysły, jak z jakimiś zabawkami się bawić, kupić stetoskop. To się udaje oczywiście, nie? W jakiś sposób już w tej chwili Jan jest w stanie przez koszulkę gdzieś tam, żeby go ktoś usłuchał. I to jest duży postęp, bo każda nowa rzecz powoduje strach. Dopóki się nie przekroczy tej bariery strachu, no to będzie tego unikał jak ognia. Więc żeby zrobić EKG 2 dni w szpitalu lub badanie krwi, to nie jest takie proste. Oczywiście każde dziecko jest inne, każdy ma inne problemy. Rodzice sobie radzą na miliony sposobów i wymyślają, jak tu po prostu zrobić badanie, czy w domu, czy przez sen, czy jakieś środki znieczulające, czy jakiś psikacz do odwracania bodźca i skoncentrowaniu na innym temacie. A ja kiedyś byłem u laryngologa z Janem, to jeszcze było przed diagnozą. W zasadzie była już, ale nie była taka potwierdzona i to był świetny specjalista zajmujący się dziećmi z dobrym podejściem do dzieci. Tak było napisane i później to wyglądało tak, że pan ma więcej siły, proszę go trzymać, bo czasem nie ma jakby możliwości, nie? Ale można to rozwiązać inaczej, nie? Przecież dlaczego to wszystko, leczenie jest generalnie traumatyczne i dla osób nieneuroatypowych, to dlaczego nie ma być dla autystyków? I może być trochę lepiej dostosowane. Przecież to, że jest taka służba zdrowia, jaka jest, że tam krzyczy lekarz i tak dalej, na pacjentów i tak dalej, czy to jest okej?
To też nie jest okej dla wszystkich często. To są usługi, które powinny być na najwyższym poziomie, bo mimo wszystko to są usługi. Ale tutaj znowu ta odpowiedzialność i to zadanie jest przeniesione na rodzica, z tego co mówisz. Rodzic wymyśla, jak odwrócić uwagę. Ty wymyślasz te strategie. I rozumiem, że Niebieska Przestrzeń ma na celu znowu wpłynięcie gdzieś tam na cały system. No i to jest bardzo długofalowy projekt. On na razie jest w fazie takiej, że wiemy, co należy zrobić, a najpierw te programy wcześniejsze muszą wystartować. Fundacja musi się rozwinąć i wtedy dopiero będzie można mówić o tym, żeby to wdrażać pomalutku, od przychodni, od szpitala. Właśnie jakbyś powiedział, co trzeba konkretnie, na jakie rozwiązania macie pomysł? Tak w To dużym znaczy, skrócie. ja powiem tak, i bardzo wiele osób mnie pyta o tematy związane z autyzmem i nie jestem fachowcem od autyzmu. I jak to rozwiązać? No tu muszą być znowu zatrudnieni specjaliści. Mowa o dostosowaniu jakiejś przestrzeni, o dostosowaniu, o wytyczeniu godzin na przykład. No, w szpitalu to może być ciężko, ale w szpitalu, w którym gdzieś tam byliśmy i tam naprawdę personel miał jakieś doświadczenie i tak dalej. Co trzeba było zrobić, żeby się w tym szpitalu znaleźć i jakichś forteli użyć, żeby to było możliwe, to jest inna sprawa. Ale tak powinno być dla każdego, że jest osobna sala na przykład, że nie ma wielu bodźców i tak dalej. Plus odpowiednie podejście personelu i przede wszystkim czas dla pacjenta. A wiemy dobrze, że tego czasu nie ma, więc znowu ktoś to musi zrobić. To nie znaczy, że nie są placówki, które się starają. No tutaj nie podam miejsca, ale w przyszłości na pewno z tym szpitalem będę chciał działać, żeby to wdrożyć na sam początek. No właśnie zaznaczmy, że są też dobre doświadczenia i znajdują się specjaliści, żebyśmy nie zakończyli na takim wydźwięku, bo ja że też nie mówię, że wszędzie źle, jest źle, ale temat trzeba znowu w jakiś sposób obejść. Personel też musi wiedzieć, jak podchodzić, musi wiedzieć, jakie zachowania mogą wystąpić. To jest kwestia szkoleń i tak dalej. To jest mój pomysł jakiś tam, który napisałem w projekcie, ale on musi zostać skonsultowany ze specjalistami, którzy będą wiedzieć, jak to zrobić. Bo ja mogę powiedzieć, czego brakuje. Są osoby, bez których fundacja nie będzie w stanie pracować, którzy są specjalistami i znają się na swoich działkach. Moja rola jest inna. No to czekamy, aż wejdzie w życie kolejny projekt i ta kolejna inicjatywa Fundacji 515. A wracając do ciebie, to zawsze tak banalnie na koniec zapytać, ale jakie masz marzenia? To jest dobre, znaczy to nie tak, że nie wiem. Nie o wszystkim powiem. Tak naprawdę, bo ja wiem, jakie mam marzenia i mam to dość dobrze przemyślane. Marzenia też z drugiej... czym jest marzenie? Może najpierw mi zdefiniuj. Czego oczekujesz od definicji marzenia? Coś, co się może nie spełnić i ja... Nie, coś, co wiesz, że się spełni. Jakby dążysz do tego. Masz jakąś projekcję tego i bardzo tego chcesz, ale masz też przekonanie, że tak będzie. Nawet że jak tak to będzie. jest jakieś odjechane. Inaczej by nie było sensu marzyć o tym. Byś wiedział, że w ogóle nie. No bo mogę tak mówić o fundacji, ale to nie jest marzenie, to jest po prostu realizowany cel. Tak naprawdę wkładam w to dużo determinacji i tak ma być i koniec. Po prostu wiem, na jakie mogę napotkać problemy, ale czy to jest marzenie? Nie, to trzeba po prostu zrobić i to jest do zrobienia. Są fundacje, istnieją, funkcjonują, więc Ale tak by nie widzę powiedzieć nieracjonalnych powodów, żeby fundacja myślę, że nie będę mówił tak publicznie o swoich marzeniach. I one są do zrobienia.
Trzeba obserwować po prostu ruchy Piotra i to, co mu wyjdzie w najbliższym czasie, to pewnie było to. I to nie będzie, że chciałbym dojść do Afryki na przykład, czy tam przejść przez Syberię. Nie. Planujesz kolejne wyprawy? Zawsze mówi, że nie, no ale nie wiem, no, czym ta droga jest ważna, kiedy ma sens. No i tu ma sens, bo znowu coś się w jakiś sposób zaczęło dziać. Chodzić dla chodzenia mogę bez udziału kamer i internetu i mediów społecznościowych i nie pokonując aż takich dystansów. No lubię chodzić, to jest przyjemne. Ale no i z tym jednym marzeniem, no to jest jak najwięcej, żeby się udało zrobić w kwestii samodzielności Jana. Tak naprawdę. To jest oczywiście szersze, bo znowu też mam córkę, prawda, i tak dalej. Żeby u niej było wszystko dobrze, żeby ta rodzina funkcjonowała dobrze, chociaż taka trochę nietypowa. A co by cię satysfakcjonowało i jaką byś chciał przyszłość zbudować Janowi? Jaki masz na to plan? No na pewno muszę to życie w jakiś sposób dostosować, ale też, żeby ono było dostosowane do mojego życia, nie? Żebyśmy mogli żyć w symbiozie tak zwanej, nie? Bo mogę przemodelować życie, ale gdzieś tam bez takiej totalnej utraty siebie, nie? Bo znowu mnie zapytasz, co ostatnio zrobiłem dla siebie. I to musi być jakoś tak poukładane, No stąd ta fundacja, żeby mu też, bo nie ukrywajmy, są programy, ale to w dalszym ciągu tutaj plan się nie zmienił. Fundacja też ma pomagać Janowi. Dla ogółu też bardziej. Dla tych, którzy też tej pomocy potrzebują. I wiem, że takie było też twoje założenie i myśl przewodnia, tak mogę chyba powiedzieć, żeby tutaj się z ludźmi dzielić, żeby oni też dzielili się swoimi historiami, żeby wchodzili z nami w interakcję, żeby sugerowali, jaki temat chcieliby usłyszeć tutaj w podcaście. No i dzielili się swoim doświadczeniem, jakimiś doświadczeniami szpitalnymi, medycznymi Tak, i tak dalej. Zbierajmy te informacje w tym miejscu, dzielmy się nimi. Dlatego zachęcamy wszystkich. To powiem, bo ty nie powiesz, dajcie suba. Nie umie mi to przejść przez gardło. Dla mnie to jest bardziej naturalne, więc dajcie suba, polubcie, udostępnijcie dalej. Jak idzie w świat, to ludzie dostają informacje, my możemy pracować, i poza tym ma to jakiś sens to, co robimy, a nie robimy tylko nagranie dla nagrania. Nie lubię wykonywać czynności, które nie mają sensu, które niczemu nie służą. I tu chciałbym, żeby to komuś... Dajcie suba. Proszę. Proszę. Prosimy też o reakcję, komentowanie, udostępnianie. I to chyba tyle na dziś. Pamiętajcie o zgłaszaniu się do projektu Obok siebie. Rekrutacja trwa. Ruszacie już wkrótce z Olą Grzybczak. No i zobaczymy, jak będzie. Będzie dobrze. To jest potrzebne. Tu nie mam wątpliwości, że będzie dobrze. To się uda po prostu. No i zawiało nadzieją. Bardzo ci, Piotrze, dziękuję. Wam też do usłyszenia albo do zobaczenia za tydzień. Dbajcie o siebie. Dzięki. Kat. Ian, świetnie się spisałeś.